Witam Was serdecznie w najnowszym odcinku, w którym porozmawiamy trochę o światłach do naszego samolotu. Znajdujemy się w hangarze Zonda Aero i to właśnie tu pracuję na co dzień. Widzicie przede mną lampy, które wybraliśmy do samolotu Bushcat. Czemu właściwie lampy firmy Aveo Engineering? Otóż pracuję z tymi lampami dość długo. Zazwyczaj spotykałem się z nimi na statkach certyfikowanych. Mamy tutaj nawet w hangarze Tecnama 2006 czy też Virusa. Są one zaopatrzone właśnie w lampy firmy Aveo Engineering. Te, które tu posiadamy, są lampami przeznaczonymi do samolotów niecertyfikowanych. Jakością nie odbiegają zupełnie niczym. Po prostu nie są przeznaczone do statków powietrznych z certyfikatem. Te światełka Aveo Engineering to model Daylight. Bardzo fajne światełka, jak widzicie, działające w systemie 360, czyli światła widzialne są dookoła samolotu. Dzięki temu nie musimy używać beacona w naszym samolocie. One doskonale oświetlają dookołolnie nasz samolot. Jak widzicie, mamy nawigacyjne, mamy stroba, mamy pozycyjne. Już jakiś czas się palą i wcale nie czuję, żeby jakoś były super gorące. Są naprawdę jasne, ciężko jest spojrzeć w kierunku w ogóle tych stroboskopów. No chyba że ktoś lubi mieć mroczki przed oczami. Bardzo fajne lampy. Bardzo ładnie wyglądają i dają naprawdę intensywne światło. Przejdźmy teraz do świateł zintegrowanych Atlas 15. Zintegrowanych, ponieważ posiadają 3 tryby. Tryb taxi, do kołowania, landing, do lądowania oraz wigwag, byśmy byli lepiej widzialni w powietrzu. Światła bardzo fajne. Sekcje 15 diod, które w zależności od potrzeby wyłączają się bądź to załączają. Lampa nie nagrzewa się prawie wcale. Świeci bardzo mocno. Wcześniej porównywaliśmy je też trochę z światłami, które zamontowane mamy na Cessnie, tam również są diodowe i no, te są o wiele jaśniejsze. Mają też bardzo fajną funkcję high i low, czyli poboru i tak naprawdę natężenia światła. Można sobie to dowolnie regulować, można sobie również ustawić w kabinie przełącznik, którym będziemy mogli sobie to regulować. Wiadomo, prądnica w Rotaxach musi uradzić nam całą awionikę, musi uradzić nam światła, więc jeżeli nie będziemy instalować zewnętrznego alternatora, dobrze mieć funkcję, którą możemy sobie regulować jasność świateł, by nie obciążać zbytnio tego alternatora, który znajduje się w silniku. Tak właśnie wyglądają światła wigwag po zapaleniu. Nie musimy dokupować żadnego dodatkowego modułu, który będziemy umieszczać w naszym samolocie. Wystarczy podpiąć je odpowiednio i światła. Tutaj akurat zapalają się diody, które odpowiedzialne są za taxi. Też działają bardzo dobrze i widać je naprawdę z dużej odległości. Światła do lądowania z włączonym trybem wigwag. Tak właśnie będzie wyglądała konfiguracja naszych świateł od firmy Aveo Engineering, czyli światła Atlas 15 jako światła landing, taxi oraz wigwag oraz na końcówkach skrzydeł światła nawigacyjne, stroboskopowe i pozycyjne o nazwie Daylight. Pod filmem umieściłem link do strony producenta, do lamp, jakie wybraliśmy. Znajdziecie tam fajne schematy oraz wszelkie informacje, jakie będą Wam potrzebne na ich temat. Słońce już prawie zaszło, zrobimy teraz taki mały, trochę dla fanu test, w którym wyciągniemy światła na zewnątrz. Magda będzie jeździła po lotnisku w Bydgoszczy i z różnych miejsc będzie nagrywała to, co widać z jej perspektywy. Magda.
Widać! Oto bydgoskie lotnisko i czerwona kropka po lewej stronie to miejsce, gdzie usytuowaliśmy nasze lampy. Jest to mniej więcej na wysokości progu pasa 0,8. Nagrania wykonaliśmy z 3 punktów oddalonych od nas o 80, 1350 oraz 2350 metrów. Oto widok z 80 metrów z perspektywy Magdy. Tutaj 1350 metrów światła widać wyraźnie. Dotarliśmy prawie pod port lotniczy, odległość 2350 metrów. Światła widać bardzo dobrze, mimo że kamera tego nie oddaje. Łatwo można zidentyfikować, że na płycie znajduje się obiekt świecący dość intensywnym światłem. To samolot? Nie, to Magda. Tak nasze światła landing świecą w nocy. Zapewne zastanawiacie się, czy nasze samoloty niecertyfikowane można przystosować do lotów nocnych VFR Noc. Otóż można tego dokonać, nie jest wcale to tak skomplikowane, jakby się wydawało. Oczywiście jest tona papierów, tona przepisów, rozporządzeń, które trzeba by było przewertować. Ja wraz z moim kolegą Michałem, który bardzo mi pomógł, zebraliśmy wszystko do kupy. Jest tutaj cała wiedza, która była nam potrzebna, by zgłosić jego samolot do certyfikacji do lotów nocnych. Zanim napiszemy wniosek o niestosowanie przepisu punktu 5.1 załącznik nr 5 rozporządzenia ministra transportu, budowy i gospodarki morskiej z dnia 26 marca 2013, jaki widzicie tutaj teraz przed sobą, należy zapoznać się z przepisami, które w tym rozporządzeniu się znajdują. Po przejściu przez kilka dokumentów docieramy w końcu do najważniejszego, a mianowicie PL6, załącznik nr 6, rozdział 2.4, gdzie dokładnie wyszczególnione są elementy, które będą nam potrzebne. Mamy tutaj punkt taki jak samoloty użytkowane w nocy i podpunkty. Urządzenia wyszczególnione w podpunkcie 247, czyli w podpunkcie poprzedzającym, i są to urządzenia do pomiaru i odczytu kursu magnetycznego, czasu w godzinach, minutach i sekundach, wysokości ciśnieniowej, wskazanej prędkości wraz z mechanizmem zapobiegania błędnemu funkcjonowaniu w warunkach kondensacji lub oblodzenia, czyli chodzi tutaj m.in. o rurkę pitot, zakrętu i przechylenia, położenia przestrzennego samolotu oraz ustabilizowany kurs statku powietrznego. Informacje o tym, czy zasilanie przyrządów żyroskopowych jest wystarczające, temperaturę powietrza zewnętrzną, tempo wznoszenia i schodzenia oraz dodatkowe przyrządy lub wyposażenie wymagane przez stosowne organy. Teraz przejdźmy do punktu B. Światła wymagane w załączniku 2 w odniesieniu do statków powietrznych w locie oraz w ruchu po płaszczyźnie manewrowej lotniska. Jest również taki dokument, który to opisuje, a bardziej stara się opisywać. Jest to Dziennik Ustaw nr 262, pozycja 2609 i macie tutaj fajnie opisane wszystkie światła wymagane na statkach powietrznych. Wiadomo, te wszystkie dokumenty są trochę przestarzałe i przydałoby się je kiedyś zaktualizować. Przejdźmy do następnego punktu, światła lądowania. Następny, oświetlenie wszystkich wykorzystanych przez załogę lotniczą przyrządów pokładowych i wyposażenia, mających zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowania samolotu. I chodzi tutaj o podświetlenie wszelkiego rodzaju przyrządów, przycisków, bezpieczników, by wszystko to o zmroku było widoczne. Następny punkt to światła we wszystkich pomieszczeniach pasażerskich. Oczywiście nie mamy zbyt dużo tych pomieszczeń pasażerskich. Niezależne, przenośne źródło światła przy każdym stanowisku członka załogi, czyli
zwykła latarka przy każdym z załogi. To są punkty, które należy spełnić, by nasz samolot został dopuszczony do nocnych lotów VFR Noc. Oczywiście my jeszcze takiej certyfikacji nie będziemy przechodzić. Wiadomo, samolot jest w trakcie budowy, ale zaraz po skończeniu, zaraz po otrzymaniu klasy na dany samolot będziemy się ubiegać o przyznanie takich uprawnień do lotów nocnych. Zakończyliśmy nasze testy oświetlenia. Mimo że kamera nigdy nie odzwierciedli tego tak, jakby zrobiło to ludzkie oko, musicie nam wierzyć, że było nas widać na całym lotnisku. Lampy robią naprawdę duże wrażenie i zadowoleni jesteśmy, że takie właśnie lampy zamontujemy na naszym samolocie. Pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał, odwiedzajcie nasze strony, a w następnym odcinku będziemy składać już nasz kadłub, ponieważ nasze części, na które tak długo czekamy, lecą już do nas. Cześć!